Dawno nie było na kanale procesora na slot. Ale tym razem nie będzie to ani Pentium 2, ani Pentium 3. Tylko unikatowy, jedyny i niepowtarzalny Athlon na slot A. No może nie przesadzajmy, że taki unikatowy i jedyny. Athlon był pierwszym realnym konkurentem dla firmy Intel w segmencie najbardziej wydajnych procesorów. Dla nowego układu firma AMD opracowała gniazdo o nazwie Slot A. Mimo fizycznego podobieństwa do rozwiązania stosowanego przez konkurenta w postaci gniazda Slot 1 nie zachowano kompatybilności. Procesory Athlon pierwszej generacji były taktowane zegarem od 500 do 1000 MHz. Pierwsza seria procesorów AMD Athlon bazowała na architekturze x86 i stanowiła rozwinięcie linii układów K6 z poprawioną wydajnością w obliczeniach zmiennoprzecinkowych oraz dodaną dużą pamięcią podręczną pierwszego poziomu o wielkości 128 kilobitów. Podobnie jak topowe produkty Intela, Athlon miał pamięć podręczną drugiego poziomu o pojemności 512 kilobitów, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wydajność. Mój konkretny egzemplarz to Athlon 750 o taktowaniu 750 MHz, jego mnożnik to 7,5, napięcie zasilania to 1,6 V, pobór mocy 40 W. Premierę miał 29 listopada 1999 roku. Płyta główna Shuttle AI61 oparta jest na chipsecie AMD Iron Gate, AMD 751 i 756, ma 5 złącz PCI. 3 złącza pamięci obsłużą maksymalnie 768 MB pamięci SD-RAM. Dodatkowo, płyta główna oferuje monitorowanie systemu i obsługę Ultra DMA66. BIOS zawiera wszystkie standardowe funkcje umożliwiające prawidłową konfigurację parametrów płyty głównej. Ponadto oferuje on obszerny monitoring systemu z ustawionymi limitami temperatury, po przekroczeniu których system zostaje wyłączony. Ważne jest, żeby osiągnąć maksymalną wydajność płyty głównej, funkcja Super Bypass Mode musi być aktywowana w BIOSie. Konfiguracja procesora jest realizowana na dwa sposoby. Napięcie CPU jest ustawiane za pomocą jumpera na płycie głównej, a inne parametry, takie jak magistrala i taktowanie pamięci, w BIOS. Dobrze, system Windows XP zainstalował się w międzyczasie. Do kompletu z Athlonem mam idealną kartę z epoki Rive TNT 2. Jest to Elza Razor 3, posiada ona aż 32 MB pamięci i interfejs AGP-2. Szaleństwo! Zobaczmy, czy podoła hitowi GTA 3. Och, no tak, wspomnienia z tamtych czasów, gdy GTA 3 na mojej super hiper mega zaawansowanej karcie Elza Razor TNT 2 działało w olśniewającej rozdzielczości 640x480. To było prawdziwe doświadczenie wizualne, które sprawiało, że czułem się jak prawdziwy gangster w Liberty City. Przecież kto potrzebuje teraz tych wszystkich pikseli, Ultra HD i super wydajnych kart graficznych? Rozdzielczość 640x480 to był szczyt osiągnięć technologii. Widziałem wszystkie te piksele, każdy z nich miał swoją własną osobowość. Czasami wydawało się, że są tak realistyczne, że mogłem prawie dotknąć ich małych kwadratowych zdłów. A dzisiaj młodzi ludzie narzekają na niską rozdzielczość. Nie wiedzą, co to prawdziwe wyzwanie. Dlatego niech młodzi gracze przestaną narzekać i docenią, jak daleko poszła technologia od tamtych czasów. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Udało mi się dorwać oryginalną płytę ze sterownikami LZ. Są na niej tak niesamowite rzeczy, jak wygaszacze ekranu, od których krwawią oczy.
Jest filmik reklamowy w rozdzielczości VHS. A także jakaś dziwna gierka z robakiem Jimem. Rewelacja! And it's a really big one! Dobra, czas zrobić jakieś benchmarki, aby przekonać się, jak kiepska jest to karta graficzna, przynajmniej jak na dzisiejsze standardy. Na początek uruchamiam 3D Mark 2001 SE. Wynik nie jest zbyt imponujący. Całe 1237 punktów. Zobaczmy teraz, jak poradzi sobie gra typowo OpenGL, czyli Quake 2. Quake śmiga naprawdę pięknie. Kartą odrobinę nowszą jest Radeon serii 7000. Posiada on także szałowe 32 MB pamięci, ale już DDR, a nie SDRAM, jak w przypadku Rive TNT 2. Na początek Quake oczywiście działa bez żadnego problemu. Zobaczmy teraz, jak poradzi sobie z GTA 3. Działa równie słabo co Nvidia. Dodatkowo pojawiają się jakieś glicze w teksturach. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself. Jednym słowem, porażka. 3D Mark jest tylko formalnością. Radeon ma praktycznie identyczny wynik. Prowadzi kilkudziesięcioma punktami. Zapewne magistrala 64-bitowa nieszczególnie tu pomogła. Ale myślicie, że Athlon na slot A jest taki słaby? Wystarczy wziąć kartę, którą wszyscy wyśmiewają i nienawidzą jednocześnie. Czyli Nvidia FX 5500. Jest to karta posiadająca 128 MB pamięci i magistrale AGP razy 8. Przy tej karcie możemy uruchomić GTA 3 w szalonej rozdzielczości 1024×768 z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Rozmazane piksele znane z Rive TNT stają się większe i pytają, o w czym problem. I know a place with the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Potwierdzenie wydajności mamy z 3D Marka. Wynik jest praktycznie 3 razy lepszy od Rivy i Radeona. To jest już coś. Podsumowując ten niezwykły powrót do przeszłości, chcę podkreślić, że procesor Athlon na slot A oraz jego towarzyszący mu sprzęt, takie jak płyta główna i karta graficzna, były naprawdę wyjątkowe w swoim czasie. Chociaż niektóre z tych rozwiązań mogą wydawać się przestarzałe w porównaniu do dzisiejszych standardów, to właśnie dzięki nim mieliśmy okazję odkryć, jak technologia rozwijała się przez lata. Athlon na slot A, mimo że nie był jedynym swoim rodzajem,
pozostaje ważnym kamieniem milowym w historii konkurencji między AMD a Intelem, otwierając drzwi do nowych możliwości w dziedzinie procesorów. Wydajność tej platformy była znakomita jak na tamte czasy, co w połączeniu z kultową grą Grand Theft Auto 3 na karcie graficznej Rivet TNT 2 przypomina nam, jak technologia kształtowała nasze doświadczenia. Sterowniki LC, wygaszacze ekranu i gry z tamtych czasów mogą wydawać się dzisiaj przestarzałe, ale mają swój niepowtarzalny urok i przypominają nam, jak wiele postępów technologicznych udało się osiągnąć przez te lata. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego filmu i towarzyszenie mi w tej retrospekcji. Mam nadzieję, że ten powrót do przeszłości dostarczył Wam mnóstwo rozrywki i wspomnień. A teraz czas na dół.